Ja cały czas czekam, żebyś przyjechał do mojego miasta, albo chociaż bliżej. Czyli gdzie? Twoje znane okolice Blackpool, proszę pana. Mówisz masz. Witajcie moi drodzy, dzisiaj wybieramy się ponownie do Las Vegas Europy, czyli Blackpool. Dla tych co nie wiedzą, a przypuszczam, że większość nie wie, że w Blackpool mieszkałem 17 lat. Odwiedzamy dzisiaj lokal o nazwie Rolled Up Taste of Poland. I z tego co kojarzę, to tam była kiedyś węgierska restauracja, w której byłem parokrotnie, ale to było daleko w ogóle przed moją misją YouTube'owską, czyli w ogóle jakimikolwiek nagrywkami. No i co, na ich Facebooku link Facebooka i link strony zamieszczę w przypiętym komentarzu i w opisie. Na ich Facebooku nie ma tam za wiele zdjęć w ogóle potraw, lokalu, albo ja po prostu się nie dokopałem do tego. No i co, taka moja YouTube'owa misja na starość, że zjem, nagram i pokażę. Info dla nowych widzów, każdą miejscówkę podsumujemy w studio i teraz w większości epizodów już po prostu studio znajduje się w plenerze. Coś dzisiaj też znalazłem, mam nadzieję tylko, że deszcz nam w tym nie przeszkodzi, a nawet jeżeli trochę przeszkodzi, to parasolkę mam. Tak czy inaczej, podsumujemy Rolled Up Taste of Poland w studio. Powiem wam, ile zapłaciłem, jakie ogólnie vibe'y są, porcje, jedzenie, no i co, i damy finalny werdykt, a werdyktem finalnym jest to, czy Rolled Up Taste of Poland smaczy, czy może to susza. Także nie przełączać na Teleexpress albo mody na sukces i zostawać do końca. Jedziemy do Blackpool po raz trzeci. No i co? Jest tutaj pewna tradycja, czyli kącik Pel bawi, Ania uczy. I za pierwszym razem nasza koleżanka Ania powiedziała nam w ogóle coś o Blackpool. Za drugim razem nasza Ania powiedziała nam o polskiej społeczności w Blackpool. A więc teraz oczywiście nie powtórzymy tego wszystkiego, bo jest to bez sensu. I powiem wam taką lekką prywatę, że na ponad 40 epizodów, na ponad 40 miejscówek, w których już byłem, bardzo rzadko, chyba naprawdę na palcach jednej ręki mogę policzyć, gdzie klientela w większości, w sporej większości jest anglojęzyczna. No i pytanie nasuwa się takie, dlaczego anglojęzyczna klientela nie wybiera się do polskich lokali? Aniu, może ty znasz odpowiedź na to pytanie? To bardzo ciekawe pytanie, które dotyka kwestii kultury, marketingu i kulinarnej otwartości. Oto kilka głównych powodów, dla których polskie jedzenie w UK nie zdobyło jeszcze szerszej popularności poza polską społecznością. Słaba promocja i branding. Polska kuchnia w Wielkiej Brytanii często funkcjonuje w formie lokalnych sklepów lub barów mlecznych skierowanych głównie do Polaków. Brakuje nowoczesnych, dobrze wypromowanych restauracji, które przedstawiałyby polskie dania w atrakcyjny, instagramowy sposób, jak na przykład włoska czy japońska kuchnia. Stereotypy kulinarne. Nie-Polacy mogą postrzegać polską kuchnię jako ciężką, tłustą i opartą głównie na mięsie i kapuście. Choć to tylko część prawdy, taki wizerunek zniechęca do spróbowania dań typu bigos, flaki czy golonka. Brak globalnych hitów kulinarnych. Większość popularnych kuchni ma swoje międzynarodowe symbole. Sushi, pizza, curry. Polska kuchnia nie ma jednego dania, które zdobyło globalną rozpoznawalność. Pierogi są blisko, ale nadal za mało promowane jako coś wyjątkowego. Nieznajomość kultury. Ludzie jedzą to, co znają. Włoską, meksykańską czy tajską kuchnię promuje popkultura, podróże i filmy. Polska kuchnia rzadko pojawia się w takich kontekstach, więc nie-Polacy często nie wiedzą, czego się spodziewać, ani jak to się je. Zamkniętość kulturowa niektórych lokali. Wiele polskich sklepów i restauracji w UK jest mocno dla Polaków. Z polskim menu, polskimi etykietami i czasem nawet niechęcią do mówienia po angielsku. To może zniechęcać osoby z zewnątrz, które nie czują się tam mile widziane.
konkurencja z innymi kuchniami. Rynek gastronomiczny w UK jest bardzo konkurencyjny. Brytyjczycy mają już swoje ulubione egzotyki. Indyjskie curry, chińskie takeaway, włoską pizzę, które są łatwo dostępne i dobrze zakorzenione. Witamy w Las Vegas, Europy, czyli Blackpool. Siemanko, słuchajcie, ja jestem już na miejscu i niestety nie farnęło mi się z parkingiem, bo jeżeli podjedziecie pod same Rolled Up Taste of Poland, to tam możecie znaleźć z 8 miejsc, nie? Takie, żeby zaparkować. Nie miałem farta, ale co? Jestem tutaj na tym parkingu i tak naprawdę mam chyba, nie wiem, z 2 minuty pełzania, nie? No z minutę zlaczka. Także co, nie przedłużamy, jestem jaki? Jestem mega głodny. Rolled Up Taste of Poland, Blackpool. Po raz trzeci Blackpool. PL-owskarnia. Idziemy. Dobra, słuchajcie, jestem już na miejscu, zamówienie złożone i mam nadzieję, że podołam temu zamówieniu, bo trochę wziąłem. A co wziąłem, to zobaczycie zaraz. Za mną jest sala numer 2 i pani mnie poinformowała, że po prostu mieli chrzciny teraz niedawno i na razie jest nieczynna. No ale słuchajcie, ogólnie jest ona czynna, tylko teraz nam nie jest potrzebna. Na szczęście nikogo jeszcze nie ma, ale to jest właśnie ten plus przyjeżdżania zaraz po otwarciu. No to co? Rolled Up A Taste of Poland za moje bardzo bliskie mi sercu Blackpool, za Was, drodzy widzowie, i za drogą panią, którą poznałem już. Wasze zdrówko. Jedzenie już przybyło i powiem Wam taką ciekawostkę. Dla mnie numer 1 zupa to jest pomidorowa z ryżem i taką jedliśmy w niespotykanym miejscu, jak na zupę pomidorową z ryżem w Bowness on Windermere. I pani tutaj powiedziała, że mają dzisiaj pomidorową z ryżem. Jak zobaczyłem pomidorową z ryżem, to znaczy usłyszałem ją, to od razu serducha mi się pojawiły w moich patrzałkach, ale pani powiedziała też, że ma własnego autorstwa zupę chłopską. I chłopska zupa dla mnie to od razu się kojarzy z kiełbą, ze wszystkimi, nie? No i co? Jest zupa chłopska. Próbujemy tą zupę, bo jestem mega głodny. No i co? A w ogóle przede wszystkim od razu mówię, że ta porcja jest naprawdę spora, nie? No to dobra, pierwsze gryzy tej zupy i zaraz Wam pokażę, co się dzieje w kotle. Uwielbiam słowo chłopskie. Masakra. Dobra, nie to, że gadam, że Was zabiorę, po prostu zabieram Was, patrzcie. Naprawdę gęsta. Dużo jest tego. Są kiełby, jest papryka, ziemniaki, pyszota. Pyszna zupa, sporo tego, chociaż za bardzo się nie rozpędzam. Podsumowanie będzie na koniec. No i co? Przede wszystkim sporo tego, a ja potrzebuję miejsca w moim PL-owskim żołądku, bo zaraz coś wjeżdża na grubo. Już jestem po zupie, na temat której nie powiem nic do momentu podsumowania. No i co? Powiedziałem, że potrzebuję miejsca w moim PL-owskim żołądku, bo zupa była jednym z 2 starterów. Zobaczyłem, że mają coś takiego jak, nie chcę skaleczyć, sharing platter, ale coś takiego. Wiecie, po prostu parę rzeczy naszych polskich jest na talerzu, nie? I była opcja dla 2, była opcja też dla 4. Chyba dla 4, zobaczycie sobie tutaj teraz menu. No i co? Musiałem wziąć, patrzcie.
Zaczynamy od... W ogóle wiecie co? Pokażę wam tu wszystko tak z bliska. Galareta. Nawet macie do tego ocet. Racuchy. Kanapeczki. Najważniejsze są z ogórasami. Ze smalcem. Pasztet z ogórasami. Mega, nie? No i co? I śledzioki i chlebek. Zaczynamy od czegoś mojego chyba najulubieńszego z tego platera, czyli kanapka z pasztetem i z ogórasami. Proste, a jak pyszne. Druga rzecz moja według rankingu od razu, która jest ulubiona, nawet nie próbując tego, to jest co? Smalec z ogórasami. I wyczuwalne są skwary, nie? Pyszne. Może mnie teraz pewna publiczność ukamieniuje, bo według mnie teraz nie ma znaczenia kolejność, bo ani nie jestem fanem jakichś śledzi, nie jestem fanem placków ziemniaczanych i nie jestem fanem galarety. Ty bardziej w occie. Ale co? Ale sobie spróbuję to. No to co? Placek. Zaskakująco dobry. Śledź. Powiem wam ogólnie, że ten plater to jest idealny do tego, żeby po prostu sobie tu przesiadywać, poplotkować i wódeczki pić, nie? Takie szoty, mega. Dzisiaj wódeczki nie ma, dzisiaj jest winko. Ostatnie galareta. Proszę bez hejtu tutaj, bo ja nie będę polewał jej octem. Patrzcie. Okej, nie? Po prostu wybaczcie mi, ja nie jestem galareciarzem, ale nie jest niedobry, nie? W sensie jest dobry, na pewno przypuszczam, że ludziom smakują te galarety, nie? No to co, mamy galaretę, mamy placka, mamy chleb ze smalcem z ogórasami, mamy pasztet z ogórasami i mieliśmy śledzie. No to co, czas na maina. Wjechał main i jak zauważyliście, w ogóle jak zauważyliście wcześniej, jednak zjadłem to wszystko. Jakoś sobie pomyślałem, wiecie co, zjem, nie? To było takie dobre, że ten... Dobra, słuchajcie, na maina wjechał kurczak z pieczarami. Po prostu jak zobaczyłem słowo pieczarki, to jest takie tyry, serduszka jak z pomidorową i z ryżem. Dobra, zobaczcie, zamiast patrzeć na mnie jak ględzę. Buraczki. Suróweczka i widzę tutaj już ogóreczki. No i co? Pieczary. Pierś i ta pierś jest naprawdę spora. Patrzcie na to. Dwie nawet są. Piersi i ziemniaki. Zaczynamy może od samych ziemniaków z koperkiem. Uwielbiam koperek. Teraz buraczki. W ogóle nie będę wam tak pokazywał, żeby tutaj nie nachlapać na stole jak jakaś świnia. Dobra, buraczki. Widzę, że jest cebulka. Dobre. Pieczary. Pieczary na razie w samym sosie. Ten sos taki pieprzny jest, nie? I ta surowa mizeria.
Pieprz. No i co? Gwiazda dzisiejszego maina, czyli kurczak. Mimo że nie mamy tak daleko do Blackpool ode mnie, to co? To musi odjechać deser. I na deser mamy dzisiaj sernik z brzoskwinią. Było jeszcze tiramisu, ale jak jakimś sernikowym fanem wielkim nie jestem, to czemu nie? Słuchajcie, jemy ten deser, to znaczy zaraz spróbuję i wam pokażę. Mamy kawę czarną, bez mleka, bez cukru, próbujemy to i uciekamy na podsumowanie. Mam nadzieję, że się przyjaśnię nad Blackpool, a tak chyba jest, bo co? Bo studio mamy w plenerze. Dobra, próbujemy tego sernika. Patrzcie na to. Smaky. Do tego spróbujemy sernik z tym czekoladowym sosem. Kawucha po takich porcjach jedzenia na pewno mi się przyda na odmulenie. Ło, pyszota. Słuchajcie, opuszczamy Rolled Up Taste of Poland. No i co? Jak się doczłapie, to idziemy na podsumowanie. Hej! Siemanko, słuchajcie, witam w pelowskim studio. Dzisiaj jesteśmy na promenadzie w Blackpool i w ogóle jesteśmy tutaj obok tej szklanej kuli. Jesteśmy tutaj, bo jakkolwiek chciałem mieć wieżę za moimi plecami, to tam jest zawsze masakrycznie dużo ludzi, nie? Akurat fajny tutaj taki spocik znalazłem, cichy. No i co, czas podsumować Rolled Up Taste of Poland. Ja w ogóle tutaj nastawiałem się na deszcz, parasolkę miałem w razie czego, a tutaj masakryczne słońce, w ogóle zaraz się opalę, nie? Słuchajcie, przede wszystkim drama. Ja, jak wiecie albo nie wiecie, to się teraz dowiecie, ja nie jestem w ogóle fanem dram, omijam je, męczą mnie, nie? Cenię sobie bardzo swój prywatny czas i cenię sobie bardzo swoją energię i dlatego omijam takowe dramy. Natomiast robiąc research na temat tej miejscówki, nie ominęły mnie dwie jednogwiazdkowe review. No i co? Przede wszystkim chodzi o to, że pocałowali klamkę, nie? Ja, jak wiecie albo nie wiecie i się dowiecie, czy to Rothesay, czy to Blackburn, zawsze dzwonię. Uwielbiam ułatwiać sobie życie, ciężko pracuję na to, żeby po prostu mieć jak najlżej w swoim życiu. No i co? Nikogo nie wybielam na starcie, nikogo nie wybielam za nikogo, za niczyją stroną nie jestem. Po prostu co? Ułatwiam sobie życie i dzwonię. Jeżeli się okaże, że ta strona nie odbiera, nie odpisuje, no to naturalnością jest czerwona lampka, która mi się zapala, która mówi o tym, że wiesz co, Darek, daj sobie spokój, nie idziesz do tego lokalu. Niektórzy widocznie cenią sobie trudności w życiu, nie lubią sobie ułatwiać swojego życia, no i nie dzwonią i przyjeżdżają i całują klamki, nie? Od razu mówię, drugi raz podkreślam, nie staję po niczyjej stronie. Po prostu jeżeli jedziesz do lokalu, planujesz po prostu wybrać się do lokalu, to zadzwoń. A jeżeli zadzwonisz i ktoś nie odbiera, to zaplanuj alternatywę. Dobra, dramy omówione. Słuchajcie, Rolled Up Taste of Poland, od razu ogromny plus za nazwę, anglojęzyczna nazwa, no i chyba też prościej nie może być, nie? Taste of Poland. Czy Taste of Poland miałem? Zdecydowanie tak. Zanim zaczniemy omawiać ceny, porcje, jedzenie ogólnie, to chciałbym podziękować Tobie, Pani Beato, a Pani Beata jest właścicielką tego lokalu, za po prostu fajną rozmowę, fajne towarzystwo. I I would like to say thank you to you, Angie, for looking after me today. Thanks so much.
Lokal znajduje się na górze, tam na dole była kafejka, o ile dobrze kojarzę. I ta kafejka już nie jest otwarta, także pamiętajcie, idziecie na górę. I co, lokal spory, nie? On był oddzielony połową, taką kotarą i bardzo dobrze. Pani Beata powiedziała, że ja po prostu powiedziałem pani Beacie, że fajnie jakby ta kotara była cały czas, bo wtedy produkuje, wtedy tworzy taką bardziej cozy, nie? Miejscówę. No i pani powiedziała, że nie tylko ja tak powiedziałem, nie? I tak prawdopodobnie zostanie. Jeżeli po prostu będzie taka potrzeba, to otwierają i się poszerzają, nie? Od razu z góry powiem, imprezy okolicznościowe, imieniny, urodziny, jakieś baby showery, komunie, to wszystko tam jest organizowane, nie? Strona internetowa i link do Facebooka będzie w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. Dobra, dosyć biadolenia, wjeżdżamy od razu w ceny, bo trochę czasu spędziliśmy w Rolled Up Taste of Poland i nie chcę, żeby ten epizod był za długi, nie? Także co, zaczęliśmy wizytę w Blackpool od lampki wina i lampka wina kosztowała 6 funtów. Do tego, zanim jedzenie wjechało, to wjechała szklanka soku jabłkowego i ta szklanka kosztowała 2 funty. Zupą dnia dzisiaj była zupa chłopska autorstwa pani Beaty i ta zupa kosztowała 4,95. A że jestem osobą pazerną na jedzenie, to co? To wjechał share platter dla dwójki jako też starter i ten share platter kosztował 10,95. Na maina mieliśmy piersi z kurczaka w sosie pieczarkowym z pieczarkami. I ten obiad kosztował 12,95. Blackpool niedaleko, ale deser musiał wjechać i na deser mieliśmy sernik brzoskwiniowy i ten sernik kosztował 3,50. Bez mleka, bez cukru, czyli co? Czyli kawa, jaką zawsze piję i tutaj taka kawa kosztowała 2,50. Za całość w Rolled Up Taste of Poland w Blackpool zapłaciliśmy 42,85. Słuchajcie, ceny omówimy teraz od razu z góry, nie? 42,85 za to, co zjadłem, bo powiem wam, że ja dużo jem, nie? I często tak mam, że się najadam po prostu na tych epizodach. To tutaj się nażarłem, nie? Ja się cieszę, że miałem trochę ruchu na ten parking, parę schodów, w ogóle parę schodów, żeby zejść na dół, pójść na parking, iść. Mam nadzieję, że parę kalorii spaliłem, nie? Bo się naprawdę nażarłem, ale nie dziwota, nie? Porcje spore, porcje naprawdę wielkie, nie? Fajna opcja ten sharing platter, w ogóle tam też podzieliliśmy swoją opinię, że fajnie byłoby, jakby był po prostu wybór z galaretą i wybór na przykład z sałatką jarzynową, bo wiem, że też taką mają w pozycji, nie? No i pani też w ogóle pomyśli na ten temat. Mam nadzieję, że w ogóle w momencie, kiedy oglądacie ten epizod, to może już jest taka opcja, nie? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Ogromne jedzenie, ogromne porcje, ale co przede wszystkim? Pyszne porcje. Naprawdę, gdziekolwiek słyszę słowo chłopski, to od razu wjeżdżam w to, nie? Grzyby tak samo, także wyobraźcie sobie, skoro zupa moja ulubiona pomidorowa z ryżem przegrała z chłopskim, to jak ten chłopski musi na mnie działać, nie? Bez kojarzeń głupich. Zarówno starter, ten sharing platter, main i nawet ciasto było też sporego rozmiaru, nie? Mega, nie? I mówię, 42 za lampę wina, za sok, za 2 startery, a tak naprawdę to byłyby 3 startery, bo ja wziąłem ten sharing platter, to jest dla dwójki, nie? No i ten ogromny main, jak w ogóle tak naprawdę powiem wam poza kamerami, jak dokończałem ten sharing platter, już taki troszkę podjedzony, to akurat przyszedł main i pomyślałem sobie, czy ja w ogóle go podołam, nie? No ale co, ale podołałem. Zanim wjedziemy w werdykt, to co? Lekka, szybka prywatka. Jak już mówiłem wcześniej, w Blackpool bardzo wiele lat spędziłem. Jest to dla mnie bardzo bliskie memu sercu miasto. Po prostu całe moje dorosłe życie spędziłem w Blackpool, gdzie przeżyłem mega fajne chwile, przeżyłem te nie takie fajne chwile, spotkałem mega fajne osoby i spotkałem również nie te mega fajne osoby. Po prostu zawsze z uśmiechem jadę do Blackpool i dzisiaj tak samo było. No i co? I też miałem nadzieję, że Rolled Up Taste of Poland da mi fajne jedzonko i co? I takie było. Dobra, nie przedłużamy tego epizodu, zaczyna wiać, mam nadzieję, że jeszcze nie zacznie padać do tego. No i co? Rolled Up Taste of Poland, miejscówkę uważam za smaczy
Przemiła pani Beata, przemiła pani Angela. Pani Angela w ogóle obsługuje cię, jest mega fajna. You are such a good soul. Thanks so much again for looking after me, Angie. No i co, smacz ode mnie. Fajna miejscówka, pyszne jedzenie, ogromne jedzenie, ceny naprawdę są potężne, nie? Potężnie niskie na to, co jecie tam, nie? A jeżeli ktoś marudzi na ceny, to po prostu zachęcam Was do wychodzenia gdzieś i zobaczycie, jakie są realia. Dajcie znać, czy byliście w World of Taste of Poland, czy byliście w ogóle w Blackpool. No i co w ogóle? Fajnie, że tu jesteście. Dzięki, że poświęcacie swój cenny czas na oglądanie moich YouTube'owskich wypocin. No i co? Tradycyjny apel. Po pierwsze, nie przepracowywać się w pracy. Po drugie, ułatwiać sobie życie, dzwonić do lokali. Jeżeli nie odbierają, nie odpisują, to po prostu dać sobie na luz z tym lokalem, nie? Po trzecie, wychodzić z ukochanymi albo wyjeżdżać z ukochanymi i ukochane też wychodzić z ukochanymi, nie? A po czwarte, co polecać mi miejscówki? Tak jak ty, koleżanko, pytałaś się o miejsce w Blackpool i jestem. Tak jak ty, kolego Rafale, mówiłeś mi o miejscu w Blackburn i byłem. Słuchajcie, dajcie mi polecajki, ja to uwielbiam, notuję, robię research i jak co, pojadę, nagram i zjem. Także trzymajcie się, widzimy się w następną niedzielę, godzina 19 UK czasu. Hej!